Sztuka przetrwania według Mearsa. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli z tego skorzystać. Napełnia się kilka sekund, ale gdy jacht tonie, wyda się to wiecznością. Założono, że ratunek przyjdzie w kilka dni, czy nawet godzin, więc zapasy na tratwie są bardzo ograniczone. Każda osoba ma tylko pół litra wody. Mało, jeśli jesteście w tropikach. Czasem słyszy się niezwykłe opowieści o przetrwaniu. Dougal Robertson dryfował z rodziną 38 dni. Steve Callahan 76 dni samotnie. Morris i Marilyn Baileyowie 119 dni. Obliczyliśmy, że każdy potrzebowałby tyle jedzenia i tyle wody. Jak je zdobyć? Dowiemy się w tym programie. Morze bywa bardzo nieprzyjazne. Jest tu wszystko. Upał pustyni, brak wody, straszny mróz Arktyki. Ważniejsze jest przygotowanie. Ci, co przeżyli, mają mentalność typową właśnie dla ludzi morza. Morze jest największą pustynią. Każdy, kto pływa, powinien znać tajniki sztuki przetrwania. Opuszczając pokład, trzeba wiedzieć, co robić. Załoga tej fregaty przeszła kurs przetrwania na morzu. Podczas II wojny światowej królewska marynarka wojenna straciła wielu marynarzy. Zginęło 2/3 rozbitków. To ponad 30 000 osób. Trzeba się uczyć, jak przetrwać. Unieś się i przetocz. Nie wchodź. Badania medyczne wykazały, że kiepski sprzęt zmniejsza szanse. Odkryto, że bezwładne ciało przekręca się twarzą w dół. Teraz kamizelki mają kaptur, który kiedyś mógłby uratować tysiące. Marynarka szkoli rekrutów i cywili, jak opuszczać tonący statek i czego spodziewać się w wodzie. Możliwość zatonięcia jest nikła, jednak to okręty wojenne i może zdarzyć się najgorsze. Brak szkolenia byłby zaniedbaniem. Kamizelka długo utrzyma ciało na wodzie, ale i bez niej też można improwizować. W 1995 roku Zachary Mayo służył na lotniskowcu USS America. Noce na Oceanie Indyjskim bywają upalne. Zachary wyszedł na pokład zaczerpnąć powietrza. Uderzony drzwiami takimi jak te, spadł z wysokości 9 metrów do wody. Patrzyłem, jak okręt się oddala. Czułem bezsilność i strach. Był coraz dalej i wiedziałem, że muszę wytrzymać do rana. Jest się na środku oceanu. Nikt o tym nie wie i nie ma się kamizelki. Co robić? Zrzucam buty, potem spodnie i się zanurzam.
Robię węzły na nogawkach. W ten sposób. Napełniam spodnie powietrzem. Zachary Meyer spędził tak 2 dni. Jego nieobecność odkryto po 30 godzinach. Bałem się. Modliłem do Boga o ratunek. Przetrwanie minut czy godzin to jedno. Podziwiam tych, którym udało się przetrwać znacznie dłużej. Steve Callahan przeżył na morzu 2,5 miesiąca. Żeglował od 12 roku życia. W 1982 zawinął do portu na Kanarach. Chciał pokonać Atlantyk. Przypłynął z Ameryki do Anglii na regatę przez Atlantyk. Zła pogoda zmusiła go do napraw w Hiszpanii. Kanary miały być ostatnim przystankiem. Cześć, Jerry. Witam na pokładzie. Przepłynąłem ponad 40 000 mil. Byłem kilka razy na Bermudach. Przepłynąłem Atlantyk. Uważałem się za dość doświadczonego żeglarza. Powiedział wszystkim, że rejs potrwa miesiąc. Przy złej pogodzie trochę dłużej. Po tygodniu żałował, że nie był bardziej precyzyjny. Wszystko działo się jednocześnie. Eksplozja i szum wody wdzierającej się do łodzi jak rzeka. Musiałem się z czymś zderzyć. To był chyba wieloryb. Łódź szybko nabierała wody. Musiałem się z niej wydostać. Zanurkowałem po zestaw ratunkowy. Steven dobrze przygotował tratwę. Miał wiosła, którymi mógł odstraszać rekiny, flary, lusterko, 3 litry wody, przybory wędkarskie i bardzo ważny sprzęt nawigacyjny. Miał też urządzenie do pozyskiwania wody słodkiej z morskiej. Były też inne użyteczne rzeczy. Wodoszczelne pudełko, w którym było 21 dodatkowych flar. Do tego jedzenie. Nóż, ołówek, kolejny litr wody i rzecz najważniejsza, kusza. Chociaż dobrze przygotowany, był raczej pesymistą. Byłem na środku Atlantyku i czułem, że nie mam szans na przetrwanie. Na tym akwenie były silne prądy i wiatry w stronę Indii Zachodnich. Obliczyłem, że dotarcie do lądu zajmie mi około 3 miesięcy. Nie sądziłem, że dożyję.
Ta książka okazała się bardzo ważna. Podręcznik przetrwania na morzu opisujący wszystko, co trzeba robić, by tu przeżyć. Napisał go Dougal Robertson, który w 1972 roku dryfował z rodziną przez 38 dni. Na szczęście Steve miał ją ze sobą. Książka dała mi praktyczne informacje i wgląd w jego historię. Pocieszałem się, powtarzając sobie, że ludzie jakoś sobie radzą, nawet na środku wodnej pustyni, jaką jest ocean. Teoretycznie można przeżyć 10 dni bez wody i miesiąc bez jedzenia. Woda jest więc ważniejsza. Miałem 4 litry wody i zestaw. 18 dni życia to za mało, by dopłynąć do szlaków handlowych. Ocean był piękny. To taki basen o głębokości 5 kilometrów. Jest powiedzenie, wszędzie woda i ani kropli do picia. Picie morskiej wody zwiększa stężenie soli w organizmie, co odwadnia tkanki. Odwodnimy się szybciej, niż gdybyśmy w ogóle nic nie pili. Odwodnienie to straszna rzecz. Musiałem racjonować wodę. Mówiłem sobie, za pół godziny wezmę mały łyczek. Co za radość. A potem czekałem kolejne godziny na następny. Istnieją urządzenia mogące zmienić wodę słoną w słodką. Choćby parownik. Koło unosi się na wodzie, powyżej jest namiot kondensacyjny. W tej rurce znajduje się porcja wody morskiej. Pod wpływem słońca para się skrapla i ścieka po ściankach do kolektora. Jedzenia nie brakowało. Spód tratwy wabił ryby, ale łowienie jest trudne. Chociaż miał kuszę, pierwszą rybę złapał po 2 tygodniach. Gdy ją złapałem, załamałem się z przerażenia i ulgi jednocześnie. To był ważny znak, że może jednak wytrzymam 3 miesiące. Wiedziałem już, że jestem w najbardziej dramatycznej sytuacji w życiu. Tego dnia Steve złapał doradę, która wystarczyła na 9 tygodni. Dorady są smaczne. Sporo za nie płacimy w restauracjach. W dzienniku zapisałem, że poczułem się, jakbym był w lochu, do którego co kilka dni ktoś wrzuca przysmak. Części ryby, które wcześniej uważałem za obrzydliwe, teraz stały się delikatesem. Były najsmaczniejsze. Na przykład świeże rybie oko. Dzieci uwielbiają takie historie, bo to brzmi jak horror. Dla mnie było to niczym saszetka z płynem. Organizm wie, czego mu potrzeba. Łowienie nie jest łatwe. Steve miał kuszę i nie złapał nic przez 13 dni. Nawet bez kuszy jest wiele możliwości.
Można zamienić wiosło w harpun. Wystarczy przymocować nóż. Możecie też złapać ptaki morskie. Chyba najłatwiej schwytać głuptaka. Wystarczy przynęta. Gdy ptak podleci, zaciskacie pętlę na nogach. Pewnie dlatego głuptak nazywa się tak, jak się nazywa. Po 2 tygodniach zacząłem się uważać za morskiego pustelnika. Przy odrobinie szczęścia mógłbym tak przeżyć bardzo długo. Zrozumiałem, że mogę się uratować. Steve dryfował z prądem północno-równikowym. Z książki wiedział, że jest na południe od szlaku handlowego. Największe szanse na odnalezienie miał w tym miejscu. To szlak handlowy z Nowego Jorku do Kapsztadu. 14 nocy zobaczył pierwszy statek. Myślałem, że płynie po mnie. Odpalałem kolejne flary i piłem resztki wody. Niestety statek odpłynął. W ogóle mnie nie widzieli. Byłem na siebie wściekły. Ratunek wcale nie był blisko. Popełniałem mnóstwo błędów, ale powtarzałem sobie, że robię wszystko, co w mojej mocy. To było bardzo ważne. Chociaż popadł w rutynę, nie mógł się odprężyć. Ciemny zarys tratwy wabił rekiny i Steve często musiał używać kuszy. Bardziej niż rekinów bał się uszkodzenia tratwy. Ryzykował przy każdym połowie. Chyba 43 dnia ryba zerwała się z linki i zrobiła dziurę w dnie tratwy. Wiedziałem, że mam poważne kłopoty. A tak naprawia się rozdarcie. Na przykład korkiem. Oczywiście Steve nie miał korka, a dziura była większa. Użył pianki. Trzeba wypełnić czymś otwór i mocno okręcić wokół żyłką. Ja robię to w doskonałych warunkach. Nic mi nie grozi. Steve był mokry i przerażony. Nieważne jak mocno wiązałem, pianka zawsze zaczynała wyłazić przy próbie napompowania dna. Mój korek cały czas wyskakiwał. Stopy miałem w wodzie. Było bardzo niewygodnie. W tych warunkach nie mogłem ani spać, ani łowić ryb. Ciągnąłem za sobą wielki wór wody, który hamował tratwę. Byłem załamany. Steve przez 10 dni robił to samo. Zatykał otwór, pompował, słuchał bąbelków i tak w kółko. Źle się odżywiałem i nie piłem tyle, co wcześniej. Właśnie wtedy tak bardzo podupadłem na zdrowiu. Musiałem coś zrobić, inaczej bym szybko umarł.
Zrozumiałem, że muszę użyć jakiegoś kolca do przebicia gumy i zatyczki. Wtedy korek nie wypadnie tak szybko i będę mógł dokładniej go obwiązać. Tak to wyglądało. Steve użył rączki widelca. Całość umocnił linką. Tratwa znowu była stabilna, a Steve mógł szukać lądu. Był w tym miejscu, jakieś 600 mil od Indii Zachodnich. Musiał znać dokładną pozycję. Tu są Stany, dalej Indie Zachodnie, Bahamy i Floryda. Anglia jest w tym miejscu. Prąd północno-równikowy w zasadzie zatacza wielkie koło. Dryfowałem z Kanarów w stronę Indii Zachodnich. Gdybym przekroczył 18 równoleżnik, minąłbym się z celem. Golfstrom niósłby mnie miesiąc na Bahamy. W najgorszym razie popłynąłbym na północ i za rok wrócił do Anglii. Nie wytrzymałbym do Bahamów, a już na pewno nie do Anglii. Najpierw określił prędkość, mierząc czas, w którym tratwa dopłynęła do wodorostu. Znając prędkość, mógł wyliczyć, jak daleko zniosło go na zachód. Określenie pozycji jest trudne, ale warto samemu spróbować. Potrzebne jest coś, co zadziała jak sekstans. Steve połączył 3 ołówki taśmą. Sekstansem mierzymy kąt między horyzontem i gwiazdą polarną. Najpierw ustawiamy pierwszy ołówek, potem kolejny. Uzyskany kąt odpowiada naszej szerokości geograficznej. Na biegunie gwiazda polarna jest dokładnie nade mną. Kąt 90 stopni. Na równiku będzie na horyzoncie. Kąt 0 stopni. Tak więc ten kąt dokładnie wskaże naszą szerokość geograficzną. Steve był na 17 stopniu szerokości geograficznej północnej, przy wyspach podwietrznych. Był już 2 miesiące na morzu, dłużej niż Robertson, który dryfował 38 dni. Niezwykłe osiągnięcie. Zdobył żywność i wodę, pokonał rekiny, naprawił tratwę i określił swoją pozycję. Przepłynął 1400 mil morskich. Trzeba jednak dotrzeć na ląd i odzyskać zdrowie. W 75. nocy zobaczyłem światło latarni. Uczciłem to, pijąc pół litra wody. Byłem w 7. niebie. Uwierzyłem w ratunek dopiero, gdy stanąłem na plaży. Rybak uratował go nad ranem. Steve stracił 1/3 masy ciała, ale przeżył. Przetrwał, bo wiedział, co robić. Był przygotowany i od porzucenia jachtu działał właściwie. Improwizował, miał determinację i wierzył w ratunek. Nauczyłem się, że chociaż nie można panować nad swoim losem, można przynajmniej próbować. W kryzysowej sytuacji trzeba dać z siebie wszystko. Jeśli nie wychodzi, trzeba spróbować ponownie. Przy odrobinie szczęścia wszystko będzie dobrze. Wersja polska dla BBC Worldwide Masterfilm. Tekst Jacek Mikina. Czytał Marek Lerek.